Jak kiedyś ołysieję, zrobię sobie fryzurę z tego makaronu. Zobaczcie, fantastyczna czupryna. Dzień dobry Państwu, nazywam się Basia Starecka i jestem dziennikarką. Możecie Państwo znać moje teksty na temat jedzenia, ale ja też jem. Jem bardzo dużo, a nawet gotuję. Będę się z Państwem dzielić moimi ulubionymi przepisami na azjatyckie potrawy. Do spotkań tutaj z Państwem zainspirował mnie koreański mukbang. To format internetowego show, na którym prowadzący jedzą i transmitują tą czynność przez różne platformy, m.in. przez YouTube. Niektórzy z nich nawet zbierają w ten sposób monetki. Widzowie bowiem mogą wpłacać odpowiednią kwotę i prosić ów prowadzących, żeby na przykład głośniej siorbnęli. Bo w Korei, w przeciwieństwie do naszego pięknego kraju, sam proces jedzenia nie jest niczym wstydliwym. U nas przyjęło się mówić nawet: nie fotografuj mnie, kiedy jem. Uważamy, że jest to czynność fizjologiczna, której nie należy zbytnio się przyglądać. Tymczasem w Korei wszyscy chętnie pokazują, co mają w buzi. I ja będę Państwu też pokazywać. Tyle emocji przy tym pierwszym nagraniu. W każdym razie chciałam powiedzieć, że przepisy na potrawy, które tutaj będę gotować, a później je jeść, znajdziecie Państwo później na moim blogu Nakarmiona Starecka. To co? Gotujemy. Dzisiaj przygotujemy japchae. Japchae to nazwa dania, która składa się właściwie z dwóch słów. Chap i cze. Chap oznacza mieszanie, a cze oznacza warzywa. Tak. Będziemy dzisiaj mieszać warzywa, ale prócz warzyw będzie tam też makaron z batatów. Bardzo popularny w Korei, nie tylko dlatego, że uważany jest za zdrowy, bo jest zrobiony ze skrobi, ze słodkich ziemniaków, z batatów właśnie, ale również dlatego, że właściwie zawiera jakąś minimalną liczbę kalorii. Jest niskokaloryczny, więc jedzony chętnie przez osoby, które dbają o szczupłą sylwetkę. Samo danie japchae początkowo było tylko właśnie z mieszanych warzyw. Nie zawierało makaronu. Makaron pojawił się parę wieków później, bo sama receptura na danie to jest jakiś XVII wiek. Postrzegane było wówczas jako bardzo wyrafinowane i eleganckie. Zupełnie inaczej niż teraz, ponieważ japchae jest bardzo popularnym daniem, które je się nie tylko od święta, jest też takim symbolem życzenia długiego życia. Dobór warzyw w japchae nie jest przypadkowy. To znaczy możecie Państwo sobie wrzucać cokolwiek tam znajdziecie na dnie lodówki, bo jest to też przy okazji bardzo dobry przepis na różne resztki warzywne. Natomiast u zarania dobór warzyw był podyktowany zasadą obenseng, czyli czymś podobnym do chińskiej filozofii 5 elementów, 5 żywiołów. Były to warzywa w odpowiednich kolorach, a ich ułożenie ze sobą miało stanowić taką pełną, harmonijną całość. Ja dzisiaj sięgnę po warzywa, które najczęściej można znaleźć w japchae właśnie w Korei. Marchewka pocięta w cienkie słupki, czyli w julienne. Gruby szczypior, który też jest pocięty w takie 4-5 cm kawałki. Żółta papryka, pocięta też w cienkie słupki. I papryka czerwona, też w słupkach. Świeży szpinak, który będziemy zaraz blanszować. Boczniaki, które właśnie w tej teorii 5 elementów odpowiadają za kolor czarny. Powiedzmy, że to jest ten żywioł ziemi właśnie. To zaczynamy od gotowania makaronu. To jest element stresujący. Udało się. Powiem jeszcze o 3 składnikach, które są absolutnie niezbędne przy przygotowaniu, przy przygotowaniu japchae. Jest to sos sojowy, koreański. Oczywiście kuchnia azjatycka, każda z kuchni azjatyckich ma sos sojowy, więc możecie sięgnąć po dowolny, ale jeżeli chcecie zachować ten autentyczny smak japchae, no to polecam Wam właśnie tej koreańskiej produkcji. Druga rzecz to jest corn syrup, czyli syrop kukurydziany. Rzecz absolutnie niezbędna, jeżeli chodzi o kuchnię koreańską.
Jeśli chcecie trochę więcej pogotować i sięgać po koreańskie przepisy, to koniecznie się zaopatrzcie właśnie w syrop kukurydziany. Kuchnia koreańska kojarzy nam się z kuchnią ostrą, ale bardzo często w większości potraw znajdziemy właśnie sporo syropu kukurydzianego, bo są to dania bardzo często słodkie, wytrawne, ale dosyć słodkie. No i trzecia rzecz tutaj w takim eleganckim naczyniu to jest olej sezamowy. I ten olej sezamowy, mówiłam wcześniej o tej XVII-wiecznej recepturze, on był bazą właśnie wtedy tego chapche. To były warzywa wymieszane właśnie z olejem sezamowym. Na większości opakowań tego makaronu ze słodkich ziemniaków, czyli z batatów, znajdziecie właśnie zdjęcie chapche. Tak będzie wyglądać za chwilę nasze danie. Woda się już gotuje. Potrzebuję jeszcze trochę. Jeszcze troszkę. Tak cyrkluję porcję dla dwojga, ponieważ mam zamiar zjeść chapche z moim partnerem życiowym. Makaron potrzebuje jakichś 9 minut, żeby się ugotować. Czy Państwo docenili dekorację mojej przenośnej kucheneczki? Są tam postacie z mojego ulubionego koreańskiego komunikatora KakaoTalk. Muszę powiedzieć, że to jest dosyć surrealistyczne przeżycie gotować makaron na środku swojego salonu. Wygląda na to, że makaron jest już gotowy. Włączyłam chyba. Najlepiej go przecedzić i zalać zimną wodą, no ale tutaj nie mam bieżącej wody w salonie, więc zrobię to we własnej kuchni, co Wam też również polecam. Spróbuję, czy jest dobry. Tak wygląda. Trochę glizdowato. W punkt. Sprawdzę jeszcze raz, czy na pewno. Idealne. Smaku na razie nie posiada, ale się to zmieni, zaręczam. Przelałam makaron zimną wodą. Wygląda to jak salaterka pełna glist. O Jezu, jakie to ciężkie! Zabieramy się za resztę składników. Będziemy potrzebować zblanszować szpinak, czyli troszkę wody na patelnię nam się przyda. I dosłownie na chwilę rzucimy tu szpinak, żeby ciut zmiękł, ale nie za bardzo. A wydaje mi się, że już mu starczy. Tak wygląda zblanszowany szpinaczek. Wodę zlewamy, bo jeszcze nam się przyda. Ta po szpinaku ma trochę smaku i zapewne zostało tu trochę chlorofilu. Zaczniemy od boczniaków. Potrzebuję trochę oleju roślinnego na patelnię. Styknie. Oryginalnie w koreańskim przepisie powinny się tu znaleźć właściwie grzyby shiitake. Albo na przykład takie czarne, śmieszne, pofalowane grzyby mun. Natomiast myślę, że boczniaki są dzisiaj bardziej dostępne i ma się więcej fanów z ich jedzenia. Nie trzeba ich kroić, lepsze będzie takie poszarpanie ich w takie paseczki. Boczniaków nie smażymy jakoś bardzo długo, no bo chcemy, żeby zachowały tą swoją przyjemną sprężystość. Ok, myślę, że to już jest gotowe. Te boczniaki są gotowe.
Teraz na tej samej patelni od razu cyk, cyk będziemy smażyć pozostałe składniki. Doleję jeszcze tylko olej, bo grzyby wszystko wypiły. I zaczniemy od marchewki, później dodam papryki. Dodajemy czosnek do warzyw właśnie. No właśnie, w tym oryginalnym przepisie bardzo często jest czosnek, ale przyznam, że ja ich nie lubię w tym daniu. Wolę je w takiej wersji właśnie łagodnej, bez tych takich mocnych akcentów, które daje czosnek i cebula, więc dzisiaj jest właśnie w takiej soft wersji czapcze, ale jak Wy lubicie jeść cebulę i czosnek, to śmiało możecie dodać go właśnie na tym etapie, czy podsmażyć z grzybami. Koreańczycy też przygotowują warzywa do czapcze osobno, czyli podsmażają najpierw paprykę osobno, później, pali mi się kurde, wierzą, że w ten sposób każdy z warzyw zachowuje swoją własną teksturę i później w połączeniu w całości ta struktura jest różna i daje takie wrażenie multisensoryczne. Ja myślę, że spokojnie grzyby można smażyć oddzielnie, a marchewkę i paprykę już razem. Trochę więcej czasu potrzebuje marchewka, więc ją najpierw podsmażę. No dobra, to mamy marcheweczkę już podsmażoną, możemy podsmażać papryki. Będę się już streszczać, bo przyznam, że jestem głodna i chcę to już zjeść, to czapcze. Papryki i marchewki wyglądają na gotowe. Dodam jeszcze do nich szczypioru i teraz to już dosłownie chwilkę podsmażamy wszystko. Ta zasada łączeniu 5 elementów, 5 żywiołów, o której Wam wcześniej opowiadałam, ma zastosowanie nie tylko w kuchni, ale w Korei ma ona również zastosowanie w sztuce i te połączenia kolorów znajdziecie na przykład w koreańskich tradycyjnych strojach, wzornictwie, w batikach, w różnego rodzaju patchworkach. Ściągam powoli papryki z marchewką i z szczypiorem. Pozostaje nam podgrzeć znowu sam makaron z batatów. Także nie czyścimy patelni, tu wszystko zostawiło swój smaczek, warzywa zostawiły swój smaczek. Makaron w międzyczasie się wystudził. Przelewaliśmy go też zimną wodą, żeby się nie zlepił. Muszę go zatem podgrzać. Mam tu trochę wody po blanszowaniu szpinaku. Doleję ją na patelnię. Haha! W ogóle dotykanie tego makaronu, muszę przyznać, że jest dodatkową zmysłową przyjemnością. Wybieram wszystkie glizdy. No i teraz ważna sprawa, czyli doprawienie naszego makaronu. Pamiętacie, mówiłam Wam o 3 ważnych składnikach. Czyli sosie sojowym, syropie kukurydzianym i oleju sezamowym. Teraz właśnie będziemy je dodawać do makaronu i porządnie go wymieszamy tak, żeby każda glizda makaronowa pokryła się tymi miksturami. Zaczynamy od syropu kukurydzianego. To danie ma być słodkie, więc sporo go. Sos sojowy. Nie powiem Wam tu teraz w aptekarskich ilościach ile czego, ponieważ sami musicie spróbować i zdecydować, ile tego słonego i słodkiego smaku potrzebujecie i lubicie. To czapcze musi być Wasze, a nie moje. No i w końcu pięknie pachnący olej sezamowy. Do czapczy daje się go sporo. Ja nie przypadam za takim czapcze bardzo tłustym. Ja dałam w takiej tłustej wersji czapcze w Korei i czasami zalegał mi trochę na żołądku. Więc w mojej wersji po olej sezamowy sięgam dosyć oszczędnie. Będzie trochę sprzątania po tym wszystkim.
Dobra, spróbuję wyciągnąć parę wąsów. O, pięknie lśni. W punkt. Ja więcej oleju sezamowego nie dodaję już. Ojej! Przypomniała mi się Korea, naprawdę. To jest takie jedzenie komfortujące na maksa. Absolutnie polecane przy wszystkich spadkach nastroju. Mi jest już tak miło. Wspaniałe. Pycha. Dobra. Jak widzicie, podgrzewam sam makaron. Warzywa już zdążyły się nieco wystudzić. Ale w ogóle się tym nie przejmujemy, ponieważ czapcze nie podajemy w jakichś ekstremalnie wysokich temperaturach, tylko jest to potrawa, którą serwuje się raczej właśnie w takiej temperaturze pokojowej. Motherfucker. Dobra. Teraz będę mieszać wszystko. To jest jedna z przyjemniejszych rzeczy. Pozbędę się do tej czynności moich pierścieni rodowych. Natomiast włożę rękawiczki. Pamiętajcie, higiena i dyskrecja przede wszystkim. Hadzia. Widać wyraźnie, że każda niteczka, każda glizdeczka pokryła się sosem sojowym, syropem kukurydzianym, ale też olejem sezamowym. On już pięknie pachnie. Dodaję teraz papryki i marchewkę oraz co to było? Szczypior gruby, zblanszowany szpinak oraz dodaję podsmażone boczniaki. I teraz będę wszystko mieszać. Najważniejsza rzecz na koniec to sezam. Dużo tego sezamu, dużo. Maszyna losująca poszła w ruch. Zobaczmy. Dorzucę jeszcze trochę świeżej kolendry. No, z tą świeżością to trochę przesadziłam, trochę jest już zwiednięta, ale parę listków. Czuję się jak za czasów dynastii Joseon, czy jak ona tam się nazywała, XVII wiek. Jeżeli chodzi o klimat polityczny w Polsce, to coś jest na rzeczy. Jesteśmy mniej więcej w tym momencie historii, mam obawy. Zabieram się zatem za jedzenie, ale nie myślcie sobie, że będę ciągnąć te sznurowadła kilometrami. Potnę je za pomocą nożyczek. Nożyczki pełnią funkcję noża w kuchni koreańskiej, ponieważ w Korei noży się właśnie nie używa. Je się pałeczkami i bardzo często właśnie nożyczki podawane są w restauracjach do pocięcia tego typu długich pokarmów. No, teraz spokojnie mogę nabrać taki porządny kęs. Co ja czuję, co ja czuję? Czuję słodycz. Jest to danie też słone dosyć. Ale jeżeli chodzi o oprócz smaku, o samą teksturę, dzieje się tu bardzo dużo. Sam makaron ma konsystencję takiego trochę żelka Haribo. Natomiast tą przyjemną chrupkość dają warzywa. Jest to bardzo sprytnie pomieszane, bo chrupkie są papryki i marchewka. Szpinak jest tym takim zamaszystym liściem o strukturze krajobrazowo-naturalnej.
No a sam grzybek jest trochę taką ciągutką, więc te różnice faktur zostały i daje to taką przyjemność razem bardzo dużą. No i do tego jest jeszcze sezam, który chrupie. Mm. 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 Przepis na czapcze. Mm. Znajdziecie na moim blogu nakarmianastarecka.pl. Link znajdziecie w opisie tego filmu. No i koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy udało Wam się przygotować takie wspaniałe danie, czy smakowało i co chcecie zjeść ze mną następnym razem.